Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, będziemy rozwiązywali, zaczniemy rozwiązywać zadania z prądu elektrycznego, ale takie, gdzie w układach z prądem występują kondensatory. I zaczniemy od zadania takiego najprostszego, nie najprostszego, ale jeżeli chodzi o to powiązanie, o łatwe powiązanie kondensatora z obwodem elektrycznym. No właśnie to będzie zadanie 10.13 ze strony 66 tego naszego trzeciego zbioru dla programu rozszerzonego nowej ery dla liceum, tak? No to muszę to zadanie pokazać najpierw. To jest zadanie tu 13. O, czytam treść. Jaka jest siła elektromotoryczna ogniwa o oporze wewnętrznym R małe równa się 5 ohmów zasilającego obwód przedstawiony na rysunku A. To jest ten obwód tu poniżej, zaraz pokażę. Na rysunku A, jeżeli R1 równa się R2 równa się 50 ohmów, R3 równa się 20 ohmów, a kondensator o pojemności C równa się 5 mikrofaradów naładowany jest ładunkiem Q równa się 20 mikrokulombów. Tu jest ten układ elektryczny, zawiera źródło napięcia. No właśnie, że tu mamy rzeczywiste źródło napięcia, ponieważ mówimy tu o oporze wewnętrznym źródła, ale w zadaniach bardzo często rzeczywiste źródło napięcia przedstawia się jako szeregowe połączenie idealnego źródła napięcia i tak zwanego oporu wewnętrznego. Tak naprawdę ten opór wewnętrzny jest wewnątrz tego źródła, ale traktując właśnie to rzeczywiste źródło jako połączenie szeregowe źródła idealnego i oporu wewnętrznego, uzyskujemy dobre wyniki. No ja ten rysunek narysowałem tam na tej kartce, więc zaraz wszystko będzie widoczne, więc wypiszmy, właśnie proszę narysować ten rysunek oczywiście. Zresztą jako pokażę tu w powiększeniu zaraz. O. Więc rysujemy nasz rysunek, źródło napięcia, opór wewnętrzny tego źródła, czyli to jest właśnie nasze źródło, to rzeczywiste, kondensator, 3 oporniki i przewody oczywiście bezoporowe, które z tego wynika. No i dane wypisujemy. R1 równa się R2 równa się 50 ohmów, R3 20 ohmów, pojemność 5 mikrofaradów. No można to, mikro to jest 1 milionowa, czyli 10 do minus 6. Akurat w tym zadaniu, jakbyśmy tak popatrzyli na wzór końcowy później, to akurat ta zamiana tego mikro na 10 do minus 6 nawet nie byłaby potrzebna, ponieważ tam będzie we wzorze końcowym będzie dzielenie Q przez C, więc to mikro, czyli znaczy 10 do minus 6 ulegnie skróceniu, ale jak ktoś wstawi oczywiście te wartości, no to też oczywiście będzie dobrze. No i teraz jakiś tam plan rozwiązania. Popatrzmy czego tu nie wiemy. Mamy wartości wszystkich tych 3 oporów i szukamy wartości siły elektromotorycznej. Więc jakie mamy gdyby nie było tego kondensatora, gdybyśmy nie mieli żadnej wiedzy o tym kondensatorze, no to ile mielibyśmy niewiadomych? Siłę elektromotoryczną źródła to jest jedna niewiadoma. Natężenie prądu, ale właśnie o tym natężeniu jeszcze powiem. Teraz zobaczmy, jakie tu prądy płyną. Oznaczmy prąd płynący w tej gałęzi, czyli w tej gałęzi, w której znajduje się to źródło, jak symbolem I. I teraz ten prąd tu płynie, tak? I teraz w przypadku prądu stałego kondensator to jest przerwa w obwodzie, czyli prąd stały przez kondensator nie płynie. Prąd zmienny sobie z tym radzi. W jaki sposób, to dowiemy się później. Nie tak, że ładunek przepłynie przez ten kondensator, ale
pewnym stopniu będzie można mówić, że prąd zmienny, ale również przemienny płynie przez kondensator. Więc dla prądu stałego kondensator to jest przerwa w obwodzie, więc tędy prąd nie może płynąć, więc cały ten prąd, który tu płynął, musi płynąć dalej, czyli przepływa przez opór R3. Tu więc oznaczyłem symbolem I również prąd płynący w tej gałęzi, czy stąd dotąd, aby podkreślić, że wiem, że ten sam prąd płynie właśnie przez to źródło i również przez opornik o oporze R3. No i dalej ten prąd o natężeniu I, tu rozpływa się na dwa prądy, tu I2, I2 płynie przez ten opornik. Dlaczego? No bo przez kondensator nie płynie, bo tu jest przerwa w obwodzie. I cały ten prąd, który tu wpłynie, musi przepłynąć przez opornik R2, a część płynie przez opornik R1. I tu są możliwości, gdyby tylko nam chodziło o rozwiązanie zadania przy tych danych, które tu są, no to można by to częściowo w pamięci prawie obliczyć. To właściwie jedną z trudniejszych części tego zadania, bo jeżeli te opory są R1 i R2 takie same, to te natężenia czy ten prąd o natężeniu I rozdzieli się na dwa prądy też o takim samym natężeniu, czyli to I będzie równe I1 plus I2 i te I1 i I2 powinny być wtedy takie same, skoro na takie same są opory, więc prąd o natężeniu I1 to będzie stanowił połowę natężenia prądu I. Ale tak byśmy rozwiązywali, gdyby chodziło nam tylko o wynik przy takich danych liczbowych, a my chcemy rozwiązać to zadanie dla dowolnych wartości oporów, gdy one nie są nawet takie same. Ale oczywiście wzór, który uzyskamy, będzie również prawdziwy dla tego szczególnego przypadku, tego najłatwiejszego, gdy te opory R1 i R2 są takie same. No i właśnie, więc ten prąd o natężeniu I rozdziela się na dwa prądy, o natężeniu I2 i natężeniu I1. I potem znowu te prądy łączą się i tu płynie prąd o natężeniu właśnie I. Tak? I teraz właśnie, jak w układach elektrycznych prądu stałego znajdują się kondensatory, i mamy jakąś wiedzę albo chcemy obliczyć jakąś wartość opisującą kondensator, albo znając dwie wartości opisujące kondensator, chcemy wykorzystać je do obliczenia tam cech tego obwodu elektrycznego, wartości oporów, natężeń prądów, sił elektromotorycznych, to tą wielkością, która łączy nam obwód elektryczny z kondensatorem, jest napięcie, bo napięcie to jest różnica potencjału, czyli napięcie między okładkami kondensatora to jest różnica potencjałów między okładkami, czyli między tym punktem a tym punktem. Czyli jeżeli znalibyśmy napięcie między tymi okładkami, to znamy napięcie między tym punktem, a napięcie między dwoma punktami jest takie samo, jak jeżeli liczymy je na dowolnej drodze, czyli napięcie, różnica potencjału między tym punktem i tym jest taka sama na tej drodze, jak i na tej drodze. Czyli napięcie na oporze R3 co do wartości bezwzględnej jest równe napięciu na tym kondensatorze o pojemności C. No jeszcze przypomnę, jak radzić sobie z tymi obwodami. Jeżeli mamy w obwodzie elektrycznym płyną jakieś tam prądy, to ten fragment przewodnika, który ja teraz pokazuję, to jest przewodnik, czy na tym fragmencie przewodnika o takim dziwnym kształcie nie ma żadnego elementu elektrycznego, na którym następuje zmiana potencjału, czyli nie ma tu żadnego opornika, czyli opór tej części obwodu, który pokazuje, jest równy 0. To nawet jak płynie prąd przez przewodnik o oporze równym 0, no to oczywiście to nigdy nie jest równy 0, ale to tak zakładamy w takich zadaniach, i komasujemy ten opór tam tylko w niektórych miejscach dla naszej wygody, to wszystkie punkty, które teraz pokazuję, mają taki sam potencjał, bo nawet jak płynie tu prąd, no to zmiana potencjału na oporze to jest R razy I. Skoro to R jest równe 0, to nawet jeżeli I jest znaczące, to 0 razy cokolwiek to jest 0, czyli wszystkie punkty, które teraz pokazuję, mają taki sam
potencjał. Czyli potencjał tego punktu jest taki jak tego punktu, jak tego i również jak tego. Potencjał tego punktu jest taki jak tego punktu, a więc również tego i również tego. Czy różnica potencjałów między tymi punktami jest taka jak między tymi punktami, czy na kondensatorze. Czyli to, co będzie łączyło kondensator z obwodem elektrycznym, znaczy wielkość, którą możemy użyć w jakimś równaniu, no, że właśnie, żeby równanie ułożyć, to musi coś być równe czemuś. Tu akurat napięcie na kondensatorze będzie równe napięciu między tymi punktami, więc również napięciu między tymi punktami liczonym na dowolnej drodze. Czy takiej, czy takiej, czy takiej. Czy gdybym obliczył napięcie między tym punktem a tym idąc taką drogą, czy bym szedł taką drogą, czy taką drogą, to na każdej z tych dróg napięcie byłoby takie jak między okładkami kondensatora. No dobrze, no to w takim razie zacznijmy rozwiązywać. Najpierw właśnie wykorzystajmy to, co wiemy o kondensatorze, żeby te wielkości, które nam podano w zadaniu opisujące cechy kondensatora naładowanego, wykorzystajmy do obwodu elektrycznego. No to jedyną wielkością, którą możemy wykorzystać, to jest napięcie między okładkami kondensatora i da się je obliczyć, znając jego pojemność i ładunek. Tu jeszcze oznaczyłem, że tu jest ta okładka jest naładowana dodatnie, a ta ujemnie. Skąd to wiem? Bo z tej strony, gdzie jest tu większy potencjał źródła, biegun źródła napięcia o większym potencjale, z tej strony naładuje się dodatnio nasz kondensator, a z tej strony, gdzie jest mniejszy potencjał źródła, naładuje się ujemnie. Dlaczego? Bo wektor natężenia pola elektrycznego wskazuje kierunek malejącego potencjału, więc tu potencjał maleje od tego bieguna źródła do tego bieguna, czy w tym, który maleje potencjał, to również tu musi potencjał zmniejszać się, a będzie to tak, jeżeli tu będzie ładunek dodatni, a tu będzie ujemny. Bo wtedy linie pola elektrycznego tu wewnątrz kondensatora będą skierowane od okładki naładowanej dodatnie do okładki naładowanej ujemnie. Jak ktoś powie, a skąd to wiemy? No, bo gdybyśmy umieścili tu wewnątrz między okładkami kondensatora dodatni ładunek próbny, to ta okładka ten ładunek dodatni by go odpychał w lewą stronę, a ten ujemny by go przyciągał w lewą stronę, czyli działałaby siła elektryczna w lewą stronę, a siła elektryczna działająca na ładunek dodatni jest zgodna z natężeniem pola elektrycznego, czyli duże E, a natężenie pola elektrycznego wskazuje kierunek malejącego potencjału, czy w tym kierunku maleje potencjał. Czyli rzeczywiście przy założeniu, że to jest ładunek dodatni, a tu jest ujemny, to w tym kierunku maleje potencjał, a powinien się zmniejszać, ponieważ tu też w tym kierunku na źródle maleje potencjał, bo ten plus oznacza większy potencjał tego bieguna źródła, a ten minus oznacza mniejszy potencjał. No tyle takiego krótkiego powtórzenia o związku między natężeniem pola elektrycznego a różnicą potencjałów. No i teraz właśnie przypominamy sobie definicję pojemności kondensatora, to C to jest Q przez U. My znamy akurat C i Q, a szukamy U, no to przekształcamy ten wzór, U to będzie Q przez C, czyli napięcie na kondensatorze to UC, oznaczymy to jako UC, tu napięcie, czy różnica potencjałów na kondensatorze to będzie Q przez C i tak jak powiedzieliśmy, że to napięcie na kondensatorze jest równe napięciu na tym oporze R3, czyli to jest UR3. Na razie tu są bezwzględne, to UR3 jako bezwzględna wartość tego napięcia na oporniku. No i teraz właśnie, jaka jest wartość bezwzględna napięcia na oporze? No to znamy definicję oporu elektrycznego. Opór to jest R to jest U przez I, czyli U to jest R razy I, czyli iloczyn oporu i natężenia prądu, który płynie przez opornik, to jest napięcie na tym oporniku, czyli napięcie UR3 to jest opór ten R3 razy I, gdzie I to jest natężenie tego prądu, który płynie przez ten opornik. No to teraz możemy porównać, skoro to UR3 jest równe UC, czyli Q przez C i to UR3 jest równe jednocześnie R3 razy I, no to jest równe temu. Porównujemy R3 razy I z Q przez C,
No i z tego my akurat chcemy obliczyć, no to wszystko znamy oprócz natężenia prądu, więc przekształcamy, obliczamy natężenie prądu. I to będzie Q przez C razy R3. No mamy wszystkie tu dane, jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy obliczyć wartość liczbową, ale nas pytają tylko o siłę elektromotoryczną, to proszę pamiętać, że na tym wyższym już poziomie, już licealnym albo na studiach, to raczej wyżej się ocenia, jeżeli wyrazi ktoś wielkość poszukiwaną na literkach jeszcze, tylko poprzez te wartości pierwotnie podane, czyli te dane podstawowe. Obliczanie wartości pośrednich i wstawianie wartości liczbowych do kolejnych wzorów jest niżej oceniane. A dlaczego? Ponieważ jeżeli my znajdziemy wzór znaczy wyrażony tylko przez te symbole, to możemy tylko zmienić wartości, znaczy to uzyskujemy wzór, który jest prawdziwy dla dowolnych wartości właśnie tych wielkości R1, R2, w tym akurat R1, R2, R3, C i Q i R małe jeszcze, tak? No jeszcze tu zabrakło właśnie w danych jeszcze nie dopisałem jednego, małe R równa się 5 ohmów. Tam możecie zobaczyć w treści. Czy jeszcze opór wewnętrzny źródła, R małe równa się 5 ohmów. Znaczy często się oznacza symbolem R mały ten opór wewnętrzny, a czasami duże R z symbolem W czy RW. I to może jest dozwolone. Ponieważ oni oznaczyli nam to R, musimy się tego trzymać. Jakbyśmy my oznaczali, no to pewnie ja bym oznaczył jako R duży z indeksem W poniżej, tak? Ale to jest kwestia już wygody jakiejś, tak? No i to natężenie moglibyśmy obliczyć, ale nas to nie interesuje. My chcemy wzór wyprowadzić, więc na razie to zostawiamy, potem będziemy to wykorzystywali. No i teraz spójrzmy, nauczmy się patrzeć na takie układy. Jeżeli mamy kondensator, on nam tu komplikuje życie, ale tak naprawdę mądry uczeń, a jesteście mądrzy, to po prostu potrafi patrzeć na taki układ, po prostu wyrzucając z głowy ten fragment przewodnika, bo to jest przerwany obwód. My już to, co mogliśmy wykorzystać z wiedzy o tym kondensatorze, to już wykorzystaliśmy, czyli to napięcie między okładkami obliczyliśmy i wiemy, że on jest równy napięciu na tym oporniku R3 i ten kondensator tu już nic więcej nam tu nie pomoże i tu przez niego prąd nie płynie, czyli nie ma już oprócz tego napięcia nic nie ma ten kondensator innego wpływu na resztę obwodu, więc możemy sobie teraz z głowy jak to wyrzucić ten kondensator. Znaczy on tu jest oczywiście, bo to dzięki temu ładunkowi jest taki, to napięcie zależało od tych ładunków właśnie, tak, i od siły elektromotorycznej źródła. Ale patrzymy teraz na ten układ tak, jakby tej części tu nie było. Bo jeżeli chodzi o prądy, no to co? Płynie prąd tu o natężeniu I dotąd, rozpływa się na dwa prądy o natężeniach I1 i I2, potem się one łączą, znowu mamy prąd o natężeniu i tak dalej, tak? No i właśnie, gdybyśmy mieli, załóżmy, że to napięcie, zobaczcie, że to napięcie UR3 też mogliśmy obliczyć. Więc załóżmy, że my już wykorzystaliśmy te cechy tego naszego kondensatora i znamy już to napięcie UR3 i znamy już to I, bo to moglibyśmy liczyć i to. Czyli znamy natężenie I i zakładamy, że znamy to napięcie UR3, ale właściwie nawet wystarczy, że znamy to I. No nawet to wystarczy, że znamy to natężenie I. No to ile mielibyśmy w takim obwodzie niewiadomych? Znaczy, wtedy zadanie by polegało na rozwiązaniu takiego, obliczeniu wszystkich wielkości, których tu nie znamy. A czego nie znamy? No, siły elektromotorycznej, która jest właśnie według zadania do obliczenia, to jest jedna niewiadoma. No i zakładamy, że już znamy, bo mamy to wartości te Q, C i R3. Dalej patrzymy, R3 też znamy. R1 i R2 znamy, nie znamy I1 i I2 jeszcze, czyli w tym układzie elektrycznym nie znalibyśmy trzech wielkości siły elektromotorycznej E i natężeń I1 i I2, czyli trzy niewiadome. To potrzebowalibyśmy trzy równania. No, równania naszymi narzędziami przy rozwiązywaniu układów elektrycznych są pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa, więc moglibyśmy ułożyć
tu właśnie ile tu byłoby węzłów, pomijając teraz jak gdyby ten kondensator. To mamy, tak, tu nie ma węzła, nie ma, tu jest pierwszy węzeł i tu był drugi węzeł. No to pamiętamy, że jak układamy znaczy równania z pierwszego i drugiego prawa Kirchhoffa, tak żeby one były od siebie niezależne matematycznie, żeby wnosiły coś do tego układu równań, to z pierwszego prawa Kirchhoffa układamy n-1 równań, gdzie n jest liczbą węzłów. Tu mielibyśmy dwa węzły, raz i dwa, bo to już nie traktuję jako węzeł, bo tu prąd nie płynie. Więc mamy dwa węzły, czyli n to jest równe 2 i układamy tylko n-1 równe z pierwszego prawa Kirchhoffa, czyli 2 minus 1 to jest 1. Więc tylko byłoby równanie, że i równa się i1 plus i2. To byłoby równanie z pierwszego prawa Kirchhoffa. A ile równań układamy z drugiego prawa Kirchhoffa, tak żeby mieć pewność, że są to równania matematycznie od siebie niezależne, czyli wnoszące coś do układu. Mówiłem, że tyle, ile jest oczek, a oczek to jest tyle, ile jest znaczy dróg zamkniętych wokół tych pustych przestrzeni. Czyli wtedy, jak tego nie mamy, to tak, tu mieliśmy jedno takie oczko, jedno, a tu jest drugie oczko, czyli z drugiego prawa Kirchhoffa możemy ułożyć tylko dwa niezależne równania. No i właśnie znaczy tą pierwszą metodą, którą rozwiązujemy, bo potem pokażę metodę dużo prostszą. Musielibyśmy ułożyć trzy równania, jedno z pierwszego prawa Kirchhoffa, no to już to mówiłem, to jest i równa się i1 plus i2 i dwa równania z drugiego prawa Kirchhoffa, czy musielibyśmy przejść dwiema drogami zamkniętymi wzdłuż obwodu, na przykład moglibyśmy przejść o taką drogą zamkniętą jedną i potem na przykład taką drogą zamkniętą, ale czasami, czy jakbyśmy wokół jednego oczka, to jest jedno oczko, a to drugie oczko. Ale czasami jest wygodniej wybrać inną drogę niż te wokół tych pustych przestrzeni otoczonych przewodnikiem. I ja zrobię trochę inaczej. Też dwa równania napiszemy z drugiego prawa Kirchhoffa, ale to będzie dla takiej drogi zamkniętej i dla takiej drogi zamkniętej. No to jest wygodniej nam jakby tu przejść tędy, tak? I to są na pewno równania niezależne, czyli to będzie pierwsza droga zamknięta, a to będzie druga droga zamknięta. I będziemy mieć trzy równania. No to może najpierw zapiszmy to równanie dla tej dużej drogi zamkniętej. No to jest tak. Ja zwykle wychodzę, jak mamy jedno źródło, to wychodzę sprzed źródła i przechodzę od minusa do plusa. To jest też taka dość wygoda, ale można iść z dowolnego punktu w dowolną stronę, więc stąd wychodzimy. I tak jak się umówiliśmy, że będziemy z plusem zapisywali wzrosty potencjału, a z minusem spadki. No to tu jest mniejszy potencjał, większy, więc tu potencjał rośnie o wartości siły elektromotycznej, czyli piszemy tu plus E. Teraz idziemy dalej. Przechodzimy teraz przez ten opornik. Tu z prądem idziemy, z prądem, jak prąd płynie, przechodzimy z prądem przez opornik, to maleje potencjał, czyli odejmujemy teraz tą zmianę potencjału, a my już tą zmianę potencjału, no moglibyśmy napisać, że to jest R3 razy I, ale my już to U3 obliczyliśmy w tym miejscu. UR3 to jest Q przez C. Znaczy UR3 możemy oznaczyć, bo potem to wstawimy, tak? Czyli minus UR3, bo maleje potencjał. Potem przechodzimy przez ten opornik, znowu z prądem idziemy, z prądem maleje potencjał, czyli minus tam będzie R1 razy I1, czyli tu będzie minus R1 razy I1 i podobnie idziemy dalej i przechodzimy przez ten opór wewnętrzny, też z prądem idziemy, ten prąd tu płynie, z prądem maleje potencjał, o iloczyn oporu i natężenia, czyli minus R małe razy I. Minus R małe razy I. I to mamy pierwsze równanie. No i w tym równaniu zakładamy tam, że już to I mamy, że obliczyliśmy, to nie znamy. I1 nie znamy i
tego nie znamy, czy dwie niewiadome tu mamy. No to z tego równania nie obliczymy, bo UR3 to już też moglibyśmy stąd obliczyć, bo kurce mamy. Czyli mielibyśmy w tym równaniu dwie niewiadome, no to z tego nie obliczymy, no to musimy ułożyć te kolejne równania. No więc kolejne równanie to będzie to I równa się I1 plus I2 z pierwszego prawa Kirchhoffa i jeszcze drugie prawo Kirchhoffa dla tej drogi zamkniętej. No to na przykład stąd możemy wyjść, idziemy z... raczej nie, że ja stąd wyszedłem, albo stąd wyszedłem, idę tędy. Idę teraz przez opornik R1, pod prąd idę, czy rośnie potencjał, będzie plus R1 razy I1. I teraz skręcam do dołu, tu idę z prądem, więc maleje potencjał, będzie minus R2 razy I2, minus R2 razy I2, no ale można byłoby to przekształcić i przenieść to R2 i 2 na prawą stronę, ale można było już od razu inaczej zapisać. Napięcie między tymi punktami jest takie samo jak między tymi punktami, więc R1 razy 1 jest równe R2 razy I2. Można było w ten sposób, ale nawet zobaczcie, że nawet nie zauważając tego, obchodząc tą drogę zamkniętą, dochodzimy do takiego samego wzoru, który też wynikał z równości napięć między tym punktem a tym punktem, czy idę tą drogą, czy idę tą drogą. No i mam teraz właśnie z tych dwóch, tu doszły mi kolejne niewiadome, bo teraz pojawiła się jeszcze trzecia niewiadoma I2, bo tu już było I1 i E, to dwie niewiadome, a tu jeszcze nam doszły dwa równania, ale jeszcze jedna niewiadoma, czyli I2 się pojawiło. No to w sumie mamy jedno równanie, drugie równanie, i trzecie, trzy równania, trzy niewiadome, to jest czysta matematyka dalej. No i teraz tylko kwestia kolejności działań, to ja najpierw właśnie te dwa równania połączę i z tych dwóch równań pozbędę się jednej zbędnej niewiadomej, czyli I2. No to obliczam z prostszego wzoru I2 z tego. I2 to będzie R1 razy 1 przez R2 i to I2 wstawiam w to miejsce. Tu wstawiłem, wyłączam I1 przed nawias, w nawiasie wspólny mianownik i mamy I równa się temu i z tego I1 obliczam, czyli mnożę przez R2, dzielę przez R1 plus R2, uzyskuję po prostu w przekształceniach ten wzór. No i w miejsce I mogę wstawić teraz to wyrażenie, czy Q do licznika, a CR3 do mianownika. No i mam już i to I1. No to już mamy to jedno równanie i drugie równanie. Mamy teraz dwa równania i dwie niewiadome E i I1. A tu jest po prostu samo I1. Tak? I teraz właściwie to I1 tu właściwie już to jest wyrażone przez wielkości, które znamy, czy właściwie to I1 już znamy w takim razie wystarczy teraz, jak chcemy tą siłę elektromotoryczną chcemy obliczyć, wystarczy przenieść wszystko to, co jest tu na prawą stronę, no to przeniosłem. No i teraz te wszystkie wyrazy trzeba obliczyć. Bo I1 też zobaczcie, że wszystkie wielkości, które są tu we wzorze na I1 znamy, więc właściwie to I1 też znamy. Trzeba tylko będzie za chwileczkę z miejsca I1 wstawić ten cały wzór. No to po kolei. UR3, gdzie obliczyliśmy, tu jest UR3, to jest nasze, tu, UR3 to jest Q przez C, czy UR3 to jest Q przez C. R1 no to jest R1, a I1 to jest to, co jest tu. Czy R1 mnożymy przez to, czy do licznika dochodzi tu jeszcze R1. Ja tu napisałem między Q i R2, zaraz R1 napiszę, tak? Czyli tu się pojawiło R1, czyli ten wzór, który tu mamy, tylko R1 jeszcze tu między Q a między R2 wtrąciłem. Tu jest tu. No i teraz jest R razy I jest tu wyżej. No to trzeba to R małe pomnożyć przez I, czyli do licznika, do Q dojdzie tu R małe. I do licznika doszło tu R małe. I właściwie już mamy wzór, no bo wszystkie te wielkości są dane, możemy wstawić wartości, obliczyć, no ale mamy zbiór zadań, tam są odpowiedzi, żeby jakbyście potem spojrzeli do odpowiedzi, to tam jest inny wzór, inna forma przynajmniej, byście nie wiedzieli na początku, czy to jest ten sam wzór. No pewnie jakbyście obliczyli wartość liczbową, to by wam wyszło to samo, tak? No ale gdyby nie było wartości liczbowej, byście mieli wątpliwość, czy tamten wzór jest taki sam jak ten wasz, no to próbujemy
doprowadzić do wzoru, który jest w odpowiedzi i oni mają znaczy wyłączyli z tych wszystkich wyrazów przednawias Q przez C razy R3. No to my też wyłączmy Q przez C R3. Znaczy próbujemy doprowadzić do tej postaci, która jest w odpowiedzi. No to no właśnie teraz tu nie było niczego, tego R3 tu nie było. Więc jak wyłączyliśmy Q przez C razy R3, to przez C trzeba pomnożyć Q przez CR3, żeby wyszło Q przez C, no przez R3, czy zostało tu R3. Bo jak byście wymnożyli teraz, to R3 by się skróciło, zostałoby to Q przez C. No a tu w tych kolejnych dwóch wyrazach już jest to Q przez C, CR3, tu jest też Q przez CR3, więc jak wyłączymy to Q przez CR3, zostanie tylko R1 razy R2 przez R1 plus R2, a tu zostanie samo R małe. Tak? O. I taki wzór akurat jest w tym zbiorze, więc rzeczywiście byśmy się upewnili, że dobrze to robimy. Wstawiamy wartości liczbowe. Tu się wiele poskraca. Właśnie widzimy, że to 10 do minus 6 to mikro. Moglibyśmy nawet nie pisać, je samo mikro skrócić nawet, bo to jest inaczej ten skrót takiego wyrażenia. Tu się skróciło 20 z 20, jeszcze została 1/5. No jednostki zostały, czyli C, czyli coulomb, farad i ohm. To później zajmiemy się jednostkami. A tu 20 ohmów, a tu będzie właśnie 50 razy 50 jest 2500 przez 100, czyli 25 plus 5 i plus 20 to jest 50, 50 razy 1/5 to jest 10. I teraz ohm. Ohm się skróci z ohmem, a coulomb przez farad to jest volt. I już mamy. No ale teraz ale zadanie nie było takie bardzo proste. Szczególnie fakt, że ten kondensator i te dwa oporniki nam to troszkę komplikowały. Teraz zobaczymy, jak to zadanie można by, przynajmniej jedną część tego zadania rozwiązać prościej. Już tu mamy tą drugą metodę. Po co my możemy zrobić? My możemy te dwa oporniki, które tu są, one są połączone równolegle. Więc jeżeli zastąpimy te dwa oporniki ich oporem zastępczym, no to w reszcie obwodu nic się nie zmieni. No to w takim razie zastępujemy. Już wiemy, że przy połączeniu równoległym opór zastępczy takiego układu jest równy, czyli odwrotność oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności oporów poszczególnych oporników, ale my dla dwóch oporników już ten wzór obliczaliśmy, to będzie iloczyn przez sumę, że opór zastępczy dwóch oporników połączonych równolegle to będzie iloczyn tych wartości oporów przez ich sumę. Tak? To już wielokrotnie robiliśmy, więc nie będziemy Ameryki odkrywać. Czyli teraz zastępujemy te dwa oporniki jednym, oznaczmy jego opór jako R1,2. No i wtedy przez ten opornik będzie płynął ten prąd o natężeniu I. I układ nam się bardzo upraszcza. No teraz ta część zadania, nadal musielibyśmy to tak samo zrobić, więc tu nie ma żadnej zmiany. Czy byśmy obliczyli to UR3 i I byśmy obliczyli, tak, natężenie, więc ta część zostaje, no ale ta reszta jest już banalna wtedy. No bo mamy właściwie dla prądu stałego kondensator jest przerwa w obwodzie, więc mamy tylko jedną drogę zamkniętą, taką, płynie tu ten sam prąd wszędzie, no to obchodzimy tą drogę zamkniętą i zapisujemy drugie prawo Kirchhoffa, czyli z plusem wzrosty potencjału, z minusem spadki, no więc będzie co? Idziemy z tego miejsca odwrotnie do wskazówek zegara, gdzie plus E, bo potencjał rośnie o wartości elektromotorycznej, tu będzie tu maleje z prądem, więc minus R3 razy I, tu też maleje z prądem, czyli będzie minus R1,2 razy I tu też maleje z prądem, czyli minus R małe razy I. Równa się 0, bo wychodzimy z tego samego punktu i wracamy do tego samego punktu, czyli suma zmian potencjału na drodze zamkniętej jest równa 0. No bo potencjał początkowy i końcowy jest sobie równy, tak? No i teraz przekształcamy, szukamy
szukamy tego siły elektromotorycznej, to I już tam wcześniej obliczyliśmy, więc przenosimy wszystko na, no ten opór zastępczy jeszcze tu zapisałem, R1,2 to jest R1 razy R2 przez R1 plus R2. Przenosimy te 3 wyrażenia w drugą stronę, włączamy I przed nawias, no i w miejsce R1,2, czyli wstawiamy opór zastępczy, a oczywiście to I jest to obliczone natężenie tu wcześniej, czy Q przez C R3. Czy zobaczcie, że jak potrafimy obliczać opór zastępczy, to czasami zadania dłuższe, gdzie można się tam pomylić, stają się praktycznie 3-4 linijkowe, tak? Więc polecam, żeby się uczyć więcej niż się wydaje, że to warto, ponieważ mamy kilka metod. Jak jedna nie zadziała, to druga i jesteśmy bezpieczni. No to tyle, jeżeli chodzi o to zadanie. Ono stanowi pewną całość. Na następnej lekcji zrobimy zadanie trudniejsze, gdzie będą dwa kondensatory w układzie elektrycznym, które też od lat to zadanie właśnie daje do analizy, bo zamiast się uczyć, taka jest moja wiedza, że zamiast się wkuwać na pamięć teorię, to dobrze jest znać rozwiązania całych z takich strategicznych zadań, w których pewne wielkości są ze sobą powiązane. I wtedy to zostaje na dłużej w głowie, że zna się i zadanie, i związki między wielkościami, które występują w tym zadaniu, i właśnie tamto zadanie ma taką rolę pełni. To jest na rozgrzewkę, jak gdyby, tak? Więc przypomnieliśmy sobie zasady postępowania w obwodach elektrycznych, a przy okazji już krok dalej zrobiliśmy, czyli nauczyliśmy się wiązać, wykorzystywać wielkości opisujące kondensator w układach elektrycznych. No, dziękuję tu za uwagę. Tam jeszcze będzie inne polecenie jutro, ale to dowiecie się poprzez Teamsa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.